Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj będzie taki w sumie dość niespodziewany, nieplanowany film o takim niepozornym tytule zwanym Dusk. Ja tą grę sobie zakupiłem prywatnie na mojego Nintendo Switcha, no i tak w przerwach pomiędzy tymi wielkimi grami zacząłem ją sobie ogrywać. Muszę przyznać, że ten tytuł mnie wciągnął. Ja chciałbym wam troszeczkę tą grę przybliżyć i odpowiedzieć wam na pytanie, czy warto jest ten tytuł zakupić. Sprawdźmy. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie parę słów o samej grze. Dusk to jest gra dość prosta. To jest retro shooter wzorowany na najlepszych grach z tego gatunku, jak Doom czy Quake. Stworzona przez Polaka Dawida Szymańskiego. Swego czasu stała się nawet całkiem popularnym tytułem właśnie na Steamie. Później doczekała się także portów na konsolę, czyli m.in. na Nintendo Switcha, na którym ja ją odgrywałem. O co w niej jednak chodzi? Otóż w Dusk wcielamy się w bliżej nieznanego imieniem bohatera, będącego obywatelem Stanów Zjednoczonych. W intrze gry szybko dowiadujemy się, że nazwa tej gry, czyli Dusk, nawiązuje do miasta o tej samej nazwie, położonego w stanie Pensylwania. Po jakimś czasie pod miastem odkryto takie intrygujące starożytne ruiny, na miejsce wysłano wojsko oraz naukowców. Wkrótce jednak okazało się, że wszyscy ci goście, których tam właśnie wysłano, padli ofiarą opętania przez nieznaną demoniczną obecność. Wokół tej całej strefy, wokół tego Duska zostaje zbudowane ogromne ogrodzenie, ogromny mur, a do środka nikogo się nie wpuszcza. Nasz bohater jest jednak bardzo ciekawy, co się tam dzieje i umyślnie wbija do tej zakazanej strefy. No i jak to w retro shooterach wiecie, fabuła jest szczątkowa, nie? Chodzi głównie o soczyste strzelanie i soczyste kasowanie całych mas przeciwników oraz odkrywanie sekretów. Chodzi tutaj po prostu o czystą zabawę. Czy jednak ten tytuł tą czystą zabawę potrafi zapewnić? No i pewnie wiecie, co jest najważniejsze w tego typu grach. No oczywiście macie rację, chodzi o bronię oraz feeling z ich używania. Tutaj akurat z tymi broniami w branży bywa różnie. Na szczęście Dusk nas w temacie broni absolutnie nie zawodzi. Choć może nie oferują najbardziej oryginalnego arsenału w grach, jaki na przykład znajdziemy w grze Resistance, to Dusk nadrabia to znakomitymi wrażeniami ze strzelania. Produkcja oferuje nam łącznie około 10 pukawek, w tym legendarny Super Shotgun, mamy też Tommy Guna, mamy wyrzutnie rakiet oraz mamy też kusze. Co tutaj jest najważniejsze, to z każdej z tych broni strzela się inaczej. Jedne są wyjątkowo celne, natomiast amunicja do nich jest rzadka. Drugie z kolei, tak jak shotgun, są naprawdę mocne, natomiast wymagają bardzo bliskiego podejścia do przeciwnika. Są też takie uniwersalne, które są dobre na wszystko, natomiast amunicję do nich bardzo warto oszczędzać. Dzięki właśnie takiej specjalizacji nie dochodzi w tym tytule do sytuacji, gdzie my strzelamy tylko jedną pukawką. Tutaj w Dusku, nawet w późniejszych etapach gry, korzysta się z niemal każdej broni, bez przerwy tymi broniami się właśnie żongluje. I ten fakt, że tymi broniami się żongluje, świetnie współgra też z samymi przeciwnikami, bo oni są też naprawdę różnorodni. Mamy tutaj powolnych, ciężkich gości z miotaczem ognia, mamy takie wpół niewidzialne stwory atakujące tylko z bliska oraz mamy bardzo łatwych do zabicia żołnierzy, którzy z dużej odległości jednak potrafią nam mocno zaszkodzić. Cały fan właśnie w tym tytule polega na tym, żeby odpowiednio dobrać broń oraz okoliczności do danego przeciwnika. Na te bestie atakujące z bliska weźmiemy oczywiście shotguna, na tych słabych żołnierzy z daleka sprawdzi się Tommy Gun, a powolnych, ciężkich gości możemy łatwo pocisnąć z wyrzutni rakiet. Dzięki przemyślanemu projektowi gry to wszystko działa naprawdę fajnie, to sprawia mnóstwo frajdy i o to przecież chodzi. Ale jest tutaj jeszcze jedna rzecz, o której twórcy podobnych retro shooterów czasami zapominają, a są to levele. Projekt tych leveli oraz ich różnorodność. Na szczęście tutaj muszę pochwalić, że pan Dawid, projektując tego Duska, tutaj nie pokpił tej sprawy. W grze znajdziemy całe mnóstwo interesujących, całe mnóstwo różnorodnych leveli, od jakichś średniowiecznych zamków po nowoczesne laboratoria i po pełne ciemności wnętrza piekielnych maszyn. Widać, że ten facet miał całe mnóstwo dobrych, oryginalnych pomysłów, naprawdę przysiadł tutaj do ich realizacji, to widać od samego początku. Co więcej, te levele w tej grze one są nie tylko różnorodne, ale jednocześnie też mają kilka cech wspólnych, dzięki czemu one nie wyglądają jak tak wyrwane z jakiejś gdzieś tam innej gry,
Tutaj w każdym levelu, na którym przychodzimy, nieważne czy on jest właśnie w średniowieczu, czy on jest w jakimś nowoczesnym laboratorium, czy chociażby gdzieś na dworze, tutaj gdzieś wszędzie czuć taki specyficzny, złowrogi klimat tego Duska, czuć właśnie tą cząstkę gry, że te wszystkie levele do siebie dobrze pasują. Nawet niektóre są na tyle fajnie zrobione, że można się tutaj przestraszyć, a sama gierka potrafi zakrawać o horror. Tutaj, co jest też ważne, sam deweloper unika też takich tanich i nudnych chwytów, jak na przykład jumpscary. On stawia na potęgowanie klimatu grozy przez świetną muzykę, przez świetny projekt tych leveli i o to właśnie chodzi, tak się robi właśnie grozę w grach. To, że w tak umiejętny sposób to wszystko połączono i to nie sprawia wrażenia sztuczności, jak i na przykład mówiłem wam ostatnio jest w Veilguardzie, no to jest w tym tytule naprawdę fajne i to zasługuje na uznanie. Oprócz tego, że te levele są klimatyczne, no to są też wprost naszpikowane naprawdę ciekawymi sekretami, które też zostały naprawdę fajnie zrobione. Tak mogę powiedzieć, że na spokojnie z 90% tych sekretów, które są na mapach, znajdziecie je spokojnie sami, uważnie po prostu eksplorując mapy i zwracając uwagę na szczegóły. O to właśnie chodzi w sekretach, żeby dało je się odkryć samemu bez lizania ścian, ale żeby to też nie było znowu takie hop-siup, nie? W Dusk właśnie tak jest to kolejna rzecz, którą ten tytuł robi naprawdę dobrze. No i to, co wam powiedziałem, to są bardzo solidne podstawy strzelanki. Wiecie, dobre bronie, dobry gunplay, świetne levele. No i w sumie chciałbym wam o tym tytule powiedzieć jeszcze więcej, natomiast to jest taki gatunek gry właśnie retro shooter, że tutaj więcej po prostu nie ma. To jest prosta gra, ale ona daje sporo zabawy. No wiadomo jednak, nie ma gier idealnych i musi być coś, co w Dusku wypada gorzej. No tutaj zarzuty mam w zasadzie dwa. Pierwsze to jest różnorodność samych broni. Jak ja już wspominałem wcześniej, ta różnorodność w sumie jest niezła, tak? Każdą bronią tutaj gra się inaczej. O co więc mi chodzi? No głównie chodzi mi o to, że same pukawki są dokładnie takie same w każdej rozgrywanej przez nas kampanii. Obecnie ten tytuł oferuje 3 epizody po około 10 leveli. No i to jest fajne, tak? Nie jest za krótko, nie jest za długo. Problem jednak polega na tym, że praktycznie w każdym epizodzie mamy dokładnie te same bronie. Chętnie ja bym tutaj na przykład widział, że nie wiem, w drugim czy trzecim epizodzie zamiast pistoletu mamy rewolwer na przykład, zamiast kuszy mamy łuk z zatrutymi strzałami, no i tak dalej, wiecie, żeby te epizody czymś tam się od siebie różniły, nie? Tutaj one się odróżniają pod względem poziomów, pod względem przeciwników, natomiast pod względem broni już się nie odróżniają, a to naprawdę szkoda. Drugi mój zarzut natomiast jest taki, że on dotyczy power-upów rozsianych na mapach. One są całkiem fajne, tak? Mamy tutaj taki power-up pozwalający nam szybciej strzelać, mamy taki power-up, który pozwala nam się wspinać po każdej powierzchni, mamy też taki pozwalający nam spowolnić czas wokół gracza, to jest całkiem fajne. Tylko wiecie, na czym polega problem? Że wymieniłem już wszystkie power-upy, jakie są w grze, czyli 3. No to po prostu trochę mało, nie? Z tego co widzę, to twórca też zauważył, że jest ich trochę mało, bo zresztą na mapach używa ich dość rzadko. No w sumie słusznie, bo jakby używał ich właśnie więcej, a jest ich mało, to zrobiłoby się to po prostu nudne, tak? Niemniej, gdyby tutaj dodać jeszcze za jakieś 3 ciekawe efekty, no to znacznie bardziej urozmaiciłoby to samą walkę. Szkoda, że tak się nie stało, tutaj moim zdaniem pole do poprawy jak najbardziej jest. No ale powiedzmy sobie jednak tak zupełnie szczerze, te 2 zarzuty, które ja mam do tej gry, to one nie są jednak znowu takie wielkie. Gdyby to, o czym mówiłem, zostało poprawione, no to Dusk mógłby być jeszcze lepszy, tak? Ale teraz już i tak jest to naprawdę dobry retro shooter. Z takim fajnym, gęstym klimatem, można się w nim naprawdę fajnie bawić, dlatego też właśnie ten tytuł gorąco polecam fanom retro shooterów oraz nie tylko. Ja Duska zakupiłem w wersji na Nintendo Switch, natomiast z tego co wiem znajdziecie go również na PlayStation 4 oraz na PC. Co ciekawe, sama gra, choć jest polska, bo jest robiona przez Polaka, no to w wersji na PS4 jest dostępna tylko po angielsku. Moim zdaniem to jest trochę dziwne, natomiast tegoż tekstu w tej grze jest tyle co kot napłakał, także nawet bez znajomości tego języka dacie sobie spokojnie radę. Ten tytuł zaczął ostatnio lądować na promocjach, ostatnio chyba był za 33 zł. Moim zdaniem jak za grę tej jakości jest to znakomita cena, ja te 33 zł z chęcią zapłaciłem i w Dusku bawiłem się naprawdę dobrze. Także z czystym sercem mogę wam właśnie tą gierkę polecić. A wy dajcie znać, czy graliście w jakieś retro shootery jak właśnie Dusk i jeżeli tak, to właśnie jakie. Czekam na wasze komentarze i zawsze chętnie z wami pogadam.
Dziękuję Wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam Was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez Waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia niebawem.